sytuacji zagrożenia dużo ludzi myśli, że będzie działać racjonalnie. Jednak to nie logika decyduje w tym. Decyduje coś o wiele starszego, szybszego i bardziej brutalnego. Tak zwany układ limbiczny. I dzisiaj sobie o nim pomówimy. Wiedza rodzi czujność, odwaga ucisza strach. Zaczynajmy! Witam Was serdecznie, tutaj Chris z firmy Pretorial Tactical Solution. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, koniecznie zasubskrybuj kanał. Jest to dla nas ogromna motywacja do dalszej pracy, by dzielić się z Wami naszą wiedzą. Zanim w ogóle zaczniemy, krótko omówmy sobie, jak w ogóle zbudowany jest nasz mózg. Składa się on z 3 części. Pierwsza część to tak zwany mózg gadzi. Jest to najstarsza część naszego mózgu i odpowiada ona za nasz oddech, pracę serca, tętno itd., itd. Druga część to tak zwany układ limbiczny i to jest ta nas interesująca część. Właśnie dzięki temu układowi limbicznemu nasza cywilizacja przetrwała aż do dziś. I w nim zawarty jest strach, agresja, instynkty społeczne, reakcje obronne. Ta najmłodsza część, czyli kora mózgowa, jest odpowiedzialna za planowanie, język, logiczne myślenie itd. I teraz najciekawsza rzecz. W sytuacji stresowej kora mózgowa jest kompletnie odcinana. Co to znaczy? Wracamy do jaskini, czyli do tego, co było w nas miliony lat temu. Układ limbiczny to nasz wewnętrzny alarm i daje on nam sygnał o zagrożeniu, kiedy my nawet jeszcze tego nie jesteśmy świadomi, bo jego czas reakcji wynosi od 120 do 150 milisekund. To tak jakby połowa czasu mrugnięcia okiem. I wtedy zaczynają się z nami dziać bardzo różne dziwne rzeczy, typu, że przyspiesza nam się oddech, zaczynamy się kurczyć, zaciskać pięści i albo wpadamy w ucieczkę, albo wpadamy w tryb walki, albo zamarzamy. Jest zamarcie. I to nie jest świadoma decyzja przez nas, to jest nasz wewnętrzny instynkt. Omówmy sobie te 4 reakcje. Pierwsza to jest zamarcie i jest to bardzo niezrozumiała reakcja, tłumaczona tym, że tysiące lat temu, kiedy ludzie byli atakowani przez zwierzynę, to po prostu zamierali, żeby drapieżnikom nie dawać sygnału, że jest to żywy organizm, na który mogą zapalować. Podczas tej reakcji organizm robi dosłownie reboot całego systemu, tak? Czyli nie jesteśmy w stanie się ruszyć. Zmienia nam się percepcja czasu i u osoby niewytrenowanej takie zamarcie może trwać około 2-3 sekundy, a osoba wytrenowana, która jest obyta ze stresem, ten czas reakcji czy ten czas zamarcia wykraca się do około 0,2 sekundy i to jest ten czas, który może nam uratować życie. Druga reakcja nazywa się flight, czyli ucieczka. I tutaj w zależności od tego, czy jesteśmy wytrenowani, czy nie, nasz układ limbiczny albo pozwoli nam uciec w sposób zorganizowany, albo w sposób chaotyczny, co niestety też może się skończyć bardzo dużą tragedią. Trzecia reakcja to fight, czyli walka. I tutaj też oczywiście znowu w zależności od stopnia naszego wytrenowania albo wejdziemy w tą walkę w sposób zorganizowany, opanowany, albo będziemy po prostu walczyć jak popadnie, czym popadnie i ta walka będzie kompletnie niekontrolowana, co też może w niektórych warunkach doprowadzić do niekorzystnej dla nas sytuacji. Czwarta reakcja, o której bardzo mało się mówi, to jest tak zwane fawn, czyli ugodzenie i polega ona na tym, że osoba broniąca się będzie starała się załagodzić sytuację, tak? Będzie się starała rozluźnić napięcie, błagać napastnika, przepraszać napastnika i jest to reakcja społeczna, o której po prostu bardzo rzadko się mówi. I teraz co decyduje o tym, który z tych 4 reakcji zostanie aktywowana? Tutaj układ limbiczny w ułamku sekundy podejmuje kalkulację, czy jest zagrożenie życia, czy jest możliwość ucieczki, czy jest też możliwość podjęcia się walki. Układ limbiczny wybiera tylko te sytuacje, które zna i dlatego warto symulować stres i ćwiczyć pod wpływem stresu. Można na przykład dodać do scenariuszy treningowych napastnika z nożem, albo ćwiczyć pod presją czasu. Warto, ja zalecam, na strzelnicy wykonywać ćwiczenia z timerem. Działają również głośne komendy, hałas. Na układ limbiczny mają też wpływ zmęczenie, emocje, niski cukier, picie alkoholu. To wszystko może doprowadzić do tego, że układ limbiczny nie wejdzie w stan walki,
ale w zamarcie lub ucieczkę. W układzie limbicznym jest jeszcze tak zwane ciało migdałowate, tak zwana amygdala. I to ona jest tym właśnie pierwszym alarmem. I dzieje się to automatycznie, jeżeli pewne obszary naszego ciała są atakowane, które są kluczowe dla naszego przetrwania, a są to głowa, szyja oraz narządy rozrodcze, to automatycznie cokolwiek by się nie stało, my będziemy starać się te obszary chronić. I jeżeli będziecie mieli napastnika, obojętnie czy gościu waży 130 kg, czy 80 kg, czy jest napakowany, czy nie napakowany, zawsze jak będziecie atakować te obszary, czyli głowę, szyję, kark oraz narządy rozrodcze, i to działa również u kobiet, o dziwo, to ta osoba automatycznie będzie wchodziła w reakcję obronną i będzie starała się te obszary chronić. I teraz przejdźmy do pojęcia, o którym mówią wszyscy. Pamięć mięśniowa. Czym ona jest? Pamięć mięśniowa, ona nie siedzi w naszych mięśniach. Ona siedzi w mózgu i w gangliach podstawnych. I teraz, kiedy układ limbiczny zaczyna pracować, to wszystko zaczyna się dziać automatycznie. Dlatego tak ważne są nawyki, które ratują nam życie. Dlatego powtarzalne treningi mają sens. Dlatego powinniście pewne techniki, jeżeli pracujecie z bronią, wykonywać setki razy, tak długo, aż one wejdą Wam w pamięć mięśniową, tak że w realnej sytuacji zagrożenia życia nie będziecie musieli o tym myśleć, bo to przychodzi automatycznie. Tak, jak układ limbiczny tego chce. Puszczę Wam teraz fragment nagrania, w której policjant został śmiertelnie zaatakowany nożem. Sytuacja miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. Puszczę Wam tylko ten fragment, w której widać, jak u policjanta zadziałał układ limbiczny. How's it going, boss? You been staying here for a while? What's up? This is your place? So you're the one who called? You're the one who called? I didn't call. Huh? I didn't call nobody. Oh, fuck! Co można zobaczyć na nagraniu? Policjant zupełnie źle ocenił całą sytuację. Można to po części wyczytać po jego mowie ciała, ponieważ cały czas trzymał ręce pod kamizelką taktyczną, podszedł na zbyt bliski dystans do napastnika, bo tutaj w takiej sytuacji ten dystans byłoby trzeba nawet zdecydowanie powiększyć, i cały czas rozmawiał w taki bardzo spokojny sposób. I teraz ta najciekawsza rzecz. Kiedy napastnik wstał i wyciągnął nóż, to u policjanta załączył się układ limbiczny, co spowodowało automatyczną reakcję. Tutaj to było ucieczka, czyli flight. Policjant się obrócił, niestety się wywrócił, co też było jego wyrokiem śmierci. Jestem tego zdania, że gdyby policjant miał lepsze przeszkolenie, to byłby jeszcze w stanie dobyć tą broń z kabury i postrzelić napastnika, albo uciec, ale w kontrolowany sposób, co niestety nie miało miejsca i doszło do ogromnej tragedii. Logika wraca powoli. Pierwsza świadomość załącza się po około 300-600 milisekundach. Jakaś kontrola nad ciałem zaczyna się po około 4-7 sekundach i dlatego walka się skończy, zanim Ty w ogóle zaczniesz świadomie myśleć o tym. I chcecie mi jeszcze powiedzieć, że osoba nie mająca żadnego przygotowania, może poza patentem strzeleckim, powinna ze sobą nosić broń palną? Nie wiem. Układ limbiczny nie jest Twoim wrogiem. On uratuje Ci życie, ale musisz mu dać do tego odpowiednie narzędzia. Dlatego trening, powtarzalność, ćwiczenie pamięci mięśniowej do pożygu, wywoływanie symulacji stresowych podczas treningów. To wszystko są rzeczy, które karmią Twój układ limbiczny. A teraz pytanie do Ciebie. Co myślisz? Co Ty byś zrobił w sytuacji tego policjanta? Zamarłbyś? Uciekłbyś? Walczyłbyś? Zostaw koniecznie na dole komentarz, bo jestem bardzo ciekaw. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, jak zawsze, że był on dla Ciebie dowartościowaniem. Są to moim zdaniem bardzo ważne tematy i o podobnej tematyce materiałów będzie zdecydowanie jeszcze więcej. Ja Wam jeszcze raz dziękuję. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to koniecznie zasubskrybuj, mówię to już drugi raz, polajkuj i do zobaczenia następnym razem.